Brenna, znana później jako Brennabor, Branibór, czy też w końcu Brandenburg, była jednym z kluczowych słowiańskich grodów, sercem ziem niegdysiejszych Stodoran. Jej początki sięgają VIII wieku, bo już w roku 789 miał tu znaleźć schronienie Drogowit, uciekając przed potęgą samego Karola Wielkiego. Pierwsza wzmianka o Brennie pojawia się dopiero w roku 928, Brennaburg, nazwie, która już wtedy odbijała napięcie między słowiańską tradycją a niemiecką ekspansją. Stodoranami rządzili miejscowi książęta kontrolujący Połabie między Sprewą a Hawelą. Ich główne ośrodki to właśnie Brenna, Hobolin, Spędowo, Kopnik i Poczdam. Władcy wstrzymywali bliskie więzi z Przemyślidami, bo już w roku 906 księżniczka stodorańska Drahomira została wydana za czeskiego księcia Wratysława, choć początki tych kontaktów sięgały jeszcze IX wieku, gdy do Czech przybyła Ludmiła, wywodząca się z plemienia Milczan. Z czasem Stodoranie okazjonalnie współtworzyli Wielecką Konfederację, a wcześniej, jako sprzymierzeńcy Węgrów, przepuszczali przez swoje ziemie madziarskie wyprawy pustoszące Turyngię i Saksonię. Na przełomie roku 928 i 9 na Połapie uderzyła potęga Henryka I Ptasznika. Kolejne grody padały jak ścinane wichrem drzewa. Brenna stawiała opór, lecz obrona nie mogła trwać wiecznie. Dowodzący obroną grodu, Baska Blica, zmuszony był skapitulować i w końcu zapłacić trybut. Oddał także syna Tęgomira jako zakładnika, a nieznaną jeszcze z imienia córkę wydał za młodego jeszcze Ottona. 2 lata później Henryk umarł, pozostawiając po sobie szeroką, lecz kruchą sieć zależności aż po samą Odrę. Władza Franków Wschodnich była tu bardziej groźbą niż obecnością. Wymuszała trybuty, ale nie tłumiła do końca samodzielności tamtejszych plemion. W Merseburgu władca ulokował siedzibę legionów Łotrów. To bardzo ważna ciekawostka. Oddziału złożonego z ułaskowionych przestępców, ludzi, których brutalność miała służyć ujarzmieniu Słowian. Takie były narzędzia pierwszych władców wschodniofrankijskich, a później oczywiście niemieckich, w ich walce o władzę nad słowiańskim Połabiem. Brak jakichkolwiek skrupułów. Po śmierci Henryka władzę objął jego syn Otton I, a początek jego panowania nie należał oczywiście do lekkich. Wkrótce wybuchł bunt Redarów, do którego ponownie dołączyli Stodoranie. Na ich drodze stanął Gero, postać dobrze znana z późniejszych kampanii. Początkowo ponosił klęski i sam znalazł się od krok od śmierci, dlatego chwycił się podstępu, rozumiejąc chyba, iż w otwartym polu nie da rady Słowianom. Zaprosił ich naczelników na ucztę, upoił winem i kazał wszystkich pozabijać. Ale kronikarze nie rozwodzili się nad tą zbrodnią, oczywistym czynem kryminalnym. Nie dopatrywali się w niej niczego niezwykłego. Ale Słowian oczywiście to nie złamało, walka trwała. W roku 940 Tęgomir, który wcześniej był zakładnikiem w rękach przyszłych Niemców, odegrał swoją ponurą rolę, stając się narzędziem w ich rękach. Pozorując ucieczkę z saskiego więzienia, dostał się do Brenny. Zamordował tam swego krewnego zasiadającego na tronie i beztrosko otworzył bramy wojskom Ottona. Fortel zakończył się pełnym sukcesem. Bez przelewu krwi opanowano strategiczny gród, a w roku 948 ustanowiono tu biskupstwo podporządkowane Moguncji. Nad Połabiem na chwilę zapanował względny spokój. Ale to wszystko trwało tylko do czasu, bo w roku 963 margrabia Gero ponownie uderzył na słowiańskie ziemie, tym razem na Łużyczan, Słupian i Milczan. Kampania tym razem została starannie przygotowana i przyniosła mu zwycięstwo, choć sam Gero został w jej trakcie ciężko ranny. Po raz kolejny dostrzegamy słabość jego osoby jako wojownika i chyba całej organizacji przyszłego państwa niemieckiego. A ostatnie lata swojego życia spędził jako pielgrzym. Wyruszył do Rzymu, gdzie zmarł 2 lata później. Być może, nawet szczerze, żałując za swoje oczywiste, bestialskie grzechy. W ten sposób dochodzimy do wydarzeń, które wkrótce wstrząsną całym Połabiem. Wielkiego powstania z roku 983, a inspirowali je sami Stodoranie. A niemal natychmiast dołączyły do nich inne plemiona Związku Lucickiego, wcześniej znanego jako Związek Wielecki.
Do wybuchu buntu przyczyniły się także nadużycia margrabiego Dytryka, który coraz brutalniej uciskał miejscową ludność słowiańską. Za samowolą świeckiej władzy ramię w ramię szła buta duchowieństwa, żyjącego w sposób zdecydowanie sprzeczny z ideami, które obłudnie głosili. Nic więc dziwnego, że powstańcy niemal bez trudu opanowali najpierw Chobolin, a potem ruszyli ku Brennie, która również wpadła wkrótce w ich ręce. W końcu doszło do walnej potyczki, lecz mimo gwałtownego starcia nie przyniosła ona jednoznacznego rozstrzygnięcia. Linie obu stron utknęły w impasie i starcie zakończyło się na niczym. Jednak efekt powstania był druzgocący dla niemieckiej organizacji na Połabiu. Biskupstwa w Brennie i Chobolinie praktycznie przestały istnieć. A to mogło oznaczać tylko jedno: ostateczny upadek niemieckiej władzy kościelnej na tych ziemiach, przynajmniej na najbliższy czas. I tutaj dochodzimy do pierwszego potwierdzonego kontaktu Mieszka z cesarzem. Musiało to mieć miejsce w czasie na pewno już bitwy w okolicach Sandoka w roku 967, gdzie oficjalnie Mieszko jest nazywany przyjacielem cesarza po zgładzeniu buntowniczego Wichmana. To zapewne zbudziło z pewnością strach samych Wolinian, gdzie poprosili oni Chodona o pomoc i ponownie starli się z Piastem gdzieś pod Cedynią, co przez polskich historyków utożsamiane jest nie z czym innym jak tylko z Cedynią. Ale czy nie jest to życzeniowe myślenie i wybielanie faktów na rzecz defensywnej postawy Mieszka? Bo przecież po zwycięstwie pod Sandokiem i zaklinowaniu Wolina Mieszko mógł ruszyć dalej na Połapie, a o tym kronikarze niemieccy mogli nie chcieć pisać zbyt chętnie. W każdym razie kwiat rycerstwa Niemiec i Wolinianie ponownie dostają potężnego łupnia i tylko cesarz łagodzi sytuację na zjeździe w roku 973 w Kwinlenburgu, gdzie nasz władca zostaje uznany winnym całego zajścia i musi oddać swego syna, Bolesława, przyszłego króla Polski, jako zakładnika na dwór cesarski. Oficjalnie mówi się o krzywdzącym osądzie cesarskim w kontekście defensywnej postawy Mieszka. A może prawda była taka, że Mieszko bez pardonu szalał, jakby nie było na Połabiu, mając za nic pomniejszych Sasów i liczył się tylko ze zdaniem samej, powiedzmy, góry. Przyglądniemy się temu później. Ale jakby nie było, w tym samym roku umiera Otton, a Mieszko staje po stronie Henryka Kłótnika, co potwierdziłoby jego wojowniczą naturę drapieżnika, a nie potulnego obrońcę słowiańskich terytoriów, a notabene mściwój robi dokładnie to samo, stając po stronie Kłótnika. I znowu znakomita polityka Piasta da tutaj o sobie znać, bo gdy Kłótnik dogaduje się z Teofano, Mieszko błyskawicznie zmienia swój front, doprowadzając do ożenku swego syna Bolesława z jedną z córek margrabiego. Jest to wytrawny ruch dyplomatyczny i widzimy go tutaj jako świetnego polityka, nie tylko wojownika, co doprowadza nas do wspólnego wroga Piastów i Ludolfingów, czyli Słowianie Połapscy, rzekomo nasi bracia. O tym, jak bardzo zależało wszystkim zainteresowanym stronom na rozbiciu wieleckiej siły zbrojnej, świadczy fakt, że już w roku 985 zorganizowano przeciw nim kolejną wielką wyprawę. Mieszko tym razem stanął wtedy osobiście na czele swoich oddziałów i wkroczył na Połapie z potężnym wojskiem. Niestety, nie znamy dokładnego przebiegu tamtych wydarzeń. Źródła milczą, no cóż, nie pierwszy raz, co samo w sobie jest chyba wymowne. Najwyraźniej jednak armia niemiecko-polska nie osiągnęła wtedy niczego przełomowego, skoro rok później trzeba było ruszyć ponownie. Druga wyprawa została jednak przygotowana o wiele lepiej. Mieszko zdołał zgromadzić jeszcze liczniejsze siły. Mimo tych przygotowań wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Dopiero kolejny atak niemiecki, już bez udziału Piasta, przyniósł sukces wystarczający, by zaspokoić ambicje cesarzowej Teofano. I tu rodzi się pytanie, czy Mieszko nie pojawił się na polu walki i co trzymało go z dala od tamtej kampanii? Odpowiedź kryje się w innym konflikcie, który wybuchł w tym samym czasie. Pomiędzy Obodrotami a Niemcami znów wykipiało mleko, ale Mieszko nie mógł interweniować, bo był już pochłonięty wojną z Przemyślidami, niedawnymi sojusznikami i nie miał czasu na zabawę być może na Połabiu, ale przysługa to przysługa. Książę czeski wtedy zawarł wówczas sojusz z Wieletami, zmieniając front, a Piast szukał wsparcia u Teofano. Pewnie miał dobre ku temu powody.
Cesarzowa przysłała mu 4 oddziały, choć nie dotarły na czas, utknęły w drodze, zatrzymane w Dolnych Łużycach przez Bolesława Pobożnego. Tak pobożnego, jak wtedy byli oni wszyscy, ale tylko w księgach kronikarzy. Paradoksalnie jednak to całe zamieszanie okazało się dla Mieszka korzystne. Uwięzione posiłki niemieckie zatrzymały Bolesława na Łużycach, co dało Piastowi niezwykle cenną przewagę. Dzięki temu mógł skupić swoją uwagę na południu naszego kraju, na Małopolsce i Śląsku, które właśnie wtedy w końcu znalazły się pod jego władzą i kontrolą. W końcu dochodzimy do Wielkanocy roku 991, kiedy Mieszko pojawia się na dworze cesarskim, ale po co? Historycy jak zwykle spierają się o to do dzisiaj. Jedni widzą w tym rutynowy gest lojalności, inni ukryty przymus polityczny. A ja myślę, że Piast przybył tam po prostu z własnej woli, kierowany nie tyle samą etykietą, co sojuszem, który od lat spajał go z Niemcami. Coraz częściej mówi się też, że właśnie tam, za zamkniętymi drzwiami, opracowano plan uderzenia na Brennę, serce ziem Stodoran. Tak, Mieszko wraz z Ludolfingami miał uderzyć na innych Słowian. Jest to prawdopodobne z racji tego, bo zaledwie przecież kilka miesięcy po tym spotkaniu wojska niemieckie i polskie stanęły już pod monumentalnymi wałami. Jakby ktoś właśnie powiedział: raz, dwa, trzy, zaczynamy to. Brenna był to gród niezwykły, monumentalny, otoczony rozlewiskami okolicznej rzeki, broniący się niczym kamienna wyspa pośród mokradeł. Bardzo potężne wały, szerokie na 20 metrów podstawy, wznosiły się jak mur nie do zdobycia. Czy na pewno? Do tego fosa, zabudowania podgrodzie. Wszystko sprawiało, że Brenna uchodziła za jedną z najlepiej umocnionych twierdz Połabia. I tak w sierpniu roku 991 w końcu rusza wyprawa sasko-piastowska. Na jej czele formalnie młody Otton III, lecz realnie dowództwo musiało spocząć na kimś bardziej doświadczonym. Kto to mógł być? Jedni mówią o Mieszku, inni poddają to w wątpliwość, z racji jego wieku i faktu, że główny ciężar walk brali wtedy na siebie Niemcy. Saskie rycerstwo wtedy miało tam wielu dowódców, by skutecznie poprowadzić natarcie bez udziału podstarzałego już, powiedzmy to sobie szczerze, Piasta. Drugi problem to logistyka. Podobno Niemcy wyruszyli z Magdeburga, maszerując tam kilka dni, a jeśli mieli ze sobą tabory, to musiało im to zająć i jeszcze więcej czasu. Musieli też wieźć ze sobą żywność, sprzęt oblężniczy. Nie mogli liczyć na grabież okolicznych wsi. Słowianie nie byli idiotami, wiedzieli, jak ukrywać żywność i wszystko, co jest potrzebne. Głód podczas oblężenia byłby dla Niemców katastrofą. Zatem razem z zapasami pewnie wieziono tarany, belki okute żelazem, kusze, drabiny, dosłownie wszystko, co mogło przydać się przy potężnym grodzie podczas oblężenia. Słynne wieże oblężnicze? Cóż, zapomnijcie, zbudowanie ich zajęłoby tygodnie, a nikt nie planował aż tak długiego oblężenia grodu. Nie było mowy o wyrównywaniu terenu czy zasypywaniu fos, a czas naglił. I w tym momencie pojawia się jedna z większych zagadek całej tej kampanii. Czy Brenna rzeczywiście padła? Źródła nie są zgodne co do tego. Mogę powiedzieć, że to przecież nic nowego. Ale dlaczego? Bo jedne sprawozdania sugerują zdobycie grodu, inne, że wały wytrzymały napór napastników, więc jak to było? W tym sporze kryje się pewnie dramat tamtych dni. Bo z jednej strony potęga niemieckiej armii wspieranej przez Piastów, a z drugiej stara słowiańska twierdza, obrońcy walczący do ostatka, mokradła pochłaniające z pewnością każdy nieostrożny krok atakujących. Nie wiemy, jaki był finał tej batalii, ale wiemy, że coś wielkiego wisiało wtedy w powietrzu, coś, co sprawiło, że kronikarze, zwykle oczywiście gadatliwi, nagle zamilkli. A takie milczenie czasem mówi więcej niż niejedna barwna opowieść, prawda? Pytanie, które od wieków rozpala wyobraźnię różnych badaczy, brzmi następująco. Czy Brenna w ogóle została wtedy zdobyta? A jeśli tak, jak padła twierdza uważana za jedną z najtrudniejszych do sforsowania dosłownie na całym Połabiu? Rocznik Hildesheimski mówi, cytuję:
Zwyciężenie Wicit z wcześniej oblężonego grodu. Brzmi to jak zapowiedź triumfu. Coś zwyciężono, więc coś zdobyto. Ale co? Problem w tym, że wzmianka pochodzi z późnego odpisu dopiero z XVIII wieku. Oczywiście oryginał zaginął. Klasycznie jak zawsze w takich niejasnych historiach. Słowa kronikarza wiszą w próżni, kuszące, lecz niepewne. Nie wiemy też, czy dokument wtedy wystawiony był faktycznie w Brennie, czy przy Brennie. Różnica subtelna, ale diabeł tkwi w szczegółach. Potem kolejny niepokojący sygnał. Otton III zaraz po wystawieniu swoich dokumentów rusza do Merseburga. I gdyby twierdza faktycznie została zdobyta, to raczej należy oczekiwać postoju cesarza w celu chwilowego uporządkowania świeżo ujarzmionego ośrodka. Tymczasem nic o tym nie wiemy. Zero śladów reorganizacji, zero wymiany załogi. Jakby cesarz tylko machnął ręką i powiedział: dobra, załatwione, jedziemy dalej. I tak, ledwo armia cesarska odeszła, uderza ktoś inny, jest nim renegat Kizo. Robi to błyskawicznie, jakby tylko odliczał sekundy do ataku. Gdyby Brennę obsadzono silnym garnizonem, Kizo nie miałby odwagi do ataku, a jednak atakował i najwyraźniej nie napotkał oporu zdolnego go powstrzymać choćby przez chwilę. No dobra, a co w tym czasie robił nasz Mieszko? Kolejny raz, źródła milczą jeszcze bardziej. Roczniki nie wspominają o wielkim zaciągu, sugerując, że Piast przybył z mniejszą liczbą wojowników. Dlaczego? Raczej nie z braku sił, lecz dlatego, że musiał pewno je zostawić w kraju. Powody mogły być różne. Czesi, Pomorzanie, Wieleci. Każda z tych nacji mogła wykorzystać odsłonięcie ziem Piasta. Szczególnie Wieleci, nagrzani jak zawsze niczym kipiące mleko, którego nikt nie pilnuje. Jeden ich nagły ruch i Polanie mogliby znaleźć się w środku istnej katastrofy. Mieszko kalkulował, był doświadczonym dowódcą, więc jako doświadczony władca był jednoznacznie obecny pod Brenną, ale nie odsłonił swojej ojczyzny. To nie był dla niego czas na popisy i fajerwerki, szczególnie w takim wieku. To był przede wszystkim czas ostrożności. I tak wracamy do sedna tej zagadki. Ogromna armia cesarska, Mieszko, choć nie w pełnej sile, potężny gród, który, jeśli padł, to tylko po nagłym szturmie lub zdradzie. Cisza źródeł chwili, w której powinny huczeć od opowieści. Czy nie wydaje wam się to podejrzane? Jedni mówią, Brenna została zdobyta, bo kronika mówi o zwyciężeniu, a drudzy, że nie, bo brak dowodów, brak zmian, brak politycznej reakcji, a prawda, jak zwykle, zapewne zawieszona gdzieś po środku. Być może było tak, że Mieszko, oblegając Brennę, zostawił w kraju Czcibora. Nie wiemy, czy Czcibor nadal żył po Cedyni, czy nie. A może było jeszcze inaczej. Może Mieszko mógł liczyć jedynie na syna, młodego Bolesława, wtedy około 20-letniego. Zastanówmy się, czy Bolesław zdobywał doświadczenie w Małopolsce, czy może bardziej uczył się wojennego rzemiosła bezpośrednio pod okiem ojca pod warownią Brenny. Bo to tak, jakby ktoś dopiero wrzucał go w świat, w którym decyzje podejmuje się szybko, bo inaczej wypadasz z gry. Wysłanie kontyngentu na Połabie było jednocześnie spełnieniem z drugiej strony warunków przymierza z cesarzową Teofano i podziękowaniem za wsparcie z roku 990. Choć niemieckie posiłki wtedy nie walczyły z Czechami, ich obecność zapewne symbolicznie ostudziła zapędy księcia praskiego. Przemyślici wciąż byli w koalicji z Wieletami, wrogami Niemiec i Piastów, więc sytuacja była napięta jak cięciwa łuku. Wieleci z kolei nie mieli pojęcia o planowanej wyprawie. Ich wywiad najwidoczniej tutaj zawiódł i to mogło przesądzić sprawę. Co ciekawe, Mieszko w drodze pod Brennę przemierzał ten sam trakt, którym wcześniej Chodon maszerował, atakując Polan pod Cedynią. I tak Mieszko przejeżdżał przez Kopanicę, gród, który poszedł z dymem. Czy było to jego dzieło? Bardzo możliwe. Jeśli spalił gród, zaskoczenie Stodoran było pełne. Niemcy i Piastowie spotkali się pod samym Grodziskiem, położonym na wyspie, niemal nie do zdobycia ze stałego lądu. Takie usytuowanie wykluczało użycie ciężkiego sprzętu, jak mówiłem wcześniej, czy dużej liczby łuczników. Brak czasu, brak warunków. Wszystko sprowadzało się do jednego – działać szybko i wykończyć obrońców. Chociaż po dzisiejszy dzień historycy wciąż kłócą się między sobą, to chyba Brenna jednak została zdobyta, bo wyprawa trwała krótko. Nie było długiego oblężenia. Niemcy włożyli ogrom pracy w przygotowania i poprosili Mieszka o wsparcie. Zaznaczam, poprosili jak równego sobie. Cesarz działał tak, jakby stawką było coś więcej niż zwykły rajd. Trudno uwierzyć, by
Otton III odszedł bez osiągnięcia swojego celu. Nie człowiek takiego kalibru. A początek września nie wymuszał takiego ruchu. Odległość od Merseburga była niewielka, kilka dni. Jeśli uznał sprawę za załatwioną, musiał mieć dobry powód, zatem gród musiał paść. Grody średniowieczne zdobywano na różne sposoby. Oblężenia, szturmy, podstępy i przede wszystkim zdrady. W przypadku Brenny długie oblężenie odpada. Najprawdopodobniej wykorzystano element zaskoczenia. Być może nie zdrada lub jakiś słaby punkt grodziska, atak na jedną z bram. Napastnicy ruszyli zapewne prosto na główne wejścia, wykorzystując jakąś być może nieuwagę obrońców. Brenna mogła więc zostać opanowana bardzo szybko, bez ciężkiego sprzętu. Obrońcy mogli próbować walczyć, lecz równie dobrze mogli szybko kapitulować, by ocalić po prostu swoje własne życie w beznadziejnej sytuacji. Teoria o tym, że Mieszkowi nie zależało na zdobyciu Grodu, bo sympatyzował z dynastią Przybysława, czyli miejscowego księcia Stodoran, to raczej bujda. Sam Przybysław zebrał ludzi i pojawił się przecież na froncie, więc jak? Piast miał być hamulcem całej operacji? No nie, raczej nie zachowałby się tutaj w taki sposób. I gdyby też był to konflikt polsko-niemiecki, zaraz po zdobyciu Grodu doszłoby do walk i tarć. Nic takiego się nie wydarzyło. A rok później Bolesław wysyła kolejne posiłki Ottonowi przeciwko Połabianom. To jasno pokazuje ciągłość współpracy polsko-niemieckiej. Również nie wiemy, co dokładnie robiły oddziały Mieszka pod Brenną. Wiadomo tylko, że główny impet natarcia brali na siebie Niemcy. Piastowskie formacje łuczników mogły tu odegrać istotną rolę. Precyzja, dyscyplina, praktyczne podejście do walk z poganami. Już wtedy na pewno oddziały łucznicze w czasach Mieszka musiały być doskonale wyszkolone, a obozy polski i niemiecki były rozdzielone z pewnością osobno, bo wojownicy Mieszka słuchali tylko jego, a nie cesarza. Teraz wróćmy jednak jeszcze na chwilę do Kizona, bardzo ważnej tutaj postaci. Jak pamiętamy, cesarz Otton nie zabawił długo w świeżo zdobytym Grodzie. Odjechał niemal tak szybko, jakby ktoś nagle wezwał go na inny front. I właśnie tą chwilę zawahania wykorzystał nie kto inny jak sam Kizo, postać owiana podejrzliwością i płócieniem historii. Kim tak naprawdę był? Renegatem, przywódcą, zdrajcą? A może kimś jeszcze bardziej niewygodnym? Kimś, kto grał na wiele frontów. Jego błyskawiczne przejęcie Grodu mogło być efektem kolejnej już zdrady, a może Kizo służył Niemcom od samego początku. Mógł przecież dowodzić w głównej bitwie, on, nie Mieszko, a gdy tylko cesarz oddalił się z Brenny, dostrzegł szybko własną szansę. Najpierw wiernie wykonywał rozkazy, a później, gdy poczuł swoją prywatną szansę, po prostu wszedł do Grodu i zajął go dla siebie, jak gdyby nigdy nic. Tak działa renegat, tak działa człowiek, który na polu bitwy widzi nie tylko wrogów, ale przede wszystkim świetne okazje. I co ciekawe, właśnie w tym momencie musimy pamiętać, że Kizo dowodził nie byle kim, bo oczywiście wieletami. A niedługo po odejściu Ottona rozpoczęła się szybko odwrotna sytuacja. To nie Niemcy uderzali na Połabian, ale Połabianie właśnie pod wodzą Kizona ruszyli przeciwko Sasom. Cały układ sił w jednej chwili odwrócił się jak w teatrze, gdy po zmianie dekoracji aktorzy wracają zupełnie z innymi rolami. Ale scena pozostaje ta sama. To jednak nie kończy sprawy bitwy o Brennę. Walki trwały dalej, chociaż Mieszko też już wycofał się z tej okolicy, bo już rok później Otton III organizuje kolejną wyprawę wojenną, a Bolesław, syn Mieszka, wysyła mu posiłki. Tym razem walki są znacznie bardziej zacięte. Poległo wielu niemieckich rycerzy i wielu wojów piastowskich. Bitwa była ciężka, a jej finałem stał się zwykły układ, o którym roczniki ponownie mówią krótko, niemal z pewną rezygnacją. Cesarz, wierząc w dobre obietnice Słowian i nie chcąc przeciwstawić się swoim książętom, zrezygnował z walki. Brzmi to tak, jakby obie strony miały już po prostu tego wszystkiego dosyć. Jakby ktoś wreszcie powiedział: stop, w końcu się dogadujemy? Cóż, ale po raz kolejny to nie był znowu koniec. Rok później Niemcy wracają, a renegat Kizo, dobrze nam już znany, widząc, że sytuacja wymyka mu się spod kontroli, postanawia przejść na ich stronę i oddaje twierdzę dobrowolnie. Jakby nagle chyba zrozumiał, że dalsza gra jest zbyt ryzykowna, że poprzeczka wisi jednak zbyt wysoko jak dla niego.
Tyle, że Brenna w tym czasie przeżywa prawdziwą próbę ognia, dosłownie i w przenośni. Twierdza jest ponownie oblegana przez Wieletów. Słowiańska furia miaży posiłki cesarskie, ale Niemcom jednak bardzo zależało na zdobyciu tej twierdzy. Oton ponownie wysyła pod Brennę posiłki, a Wieleci w końcu muszą zrezygnować. Zostawiają gród pod zwierzchnictwem Niemców, a właściwie pod zwierzchnictwem cwanego Kizona. Jednak jego rządy wcale nie trwają tak długo, jakby on tego oczekiwał. Ledwo zasiadł na stołku, ledwo poczuł ten smak władzy i jeszcze w tym samym roku znów wybucha przeciw niemu powstanie. Na jego czele staje słowiański wojownik Bolilud, człowiek twardy, zdeterminowany, taki, który nie mówi, że uderzy, tylko to robi. Kizon ostatecznie musi uciekać, podobnie jak Wichman, zapominając o własnej domenie. Z tą różnicą, że nie walczył z Mieszkiem i cudem zachowuje życie. A może właśnie dlatego. A Bolilud jeszcze w tym samym roku, w grudniu, morduje Przybysława, prawowitego władcę Stodoran, niby przyjaciela Piastów. Krew dynastii spływa na ziemię, a za morderstwem mógł stać sam Otton III. Cóż, Niemcy nieraz uciekali się do działań, które bardziej pasowały do skrytobójców niż szlachetnych rycerzy, na których się kreowali lub robili to ich kronikarze. Zatem Bolilud zostaje nowym władcą Brenny i rządzi Stodoranią aż do początku XI wieku. Ofensywa niemiecka zawiodła. Podsumowując całe to zamieszanie pod Brenną, widzimy doskonale, że pod koniec panowania pierwszego Piasta, Mieszka, doszło do sojuszu polsko-niemieckiego skierowanego wprost przeciwko Wieletom. Obie strony miały w tym swój wyraźny biznes. Zarówno Piastowie, jak i cesarstwo pragnęli unicestwić Połabie, ten nieprzewidywalny, niebezpieczny słowiański żywioł, który od lat potrafił być dla nich drzazgą wokół i włócznią wbitą pod żebro. Wspólny cel dawał im siłę. Razem łatwiej było okiełznać przeciwnika, który sam w sobie był wyjątkowo groźny. Przypominam, to nie była pierwsza próba. Już w latach 80. X wieku odbyły się dwie wielkie wyprawy Niemców i Piastów, które jednak zakończyły się na niczym. Jakby sami pogańscy bogowie z uporem chronili Połabian. A w tym odcinku poznaliście historię kolejnej wyprawy, tej z roku 991, tej zapomnianej. Oczywiście są tacy, którzy dziś starają się wybielić postawę Mieszka, twierdząc, że właściwie nie wiadomo, po co on tam był i co w ogóle tam robił. Jakby niemal go wymazali z obecności pod Brenną. Ale oddajmy sprawiedliwość faktom. Bez wątpienia uczestniczył w sojuszu z Niemcami i tak samo jak oni zamierzał złamać niezależność Połabian. Raz na zawsze zetrzeć ten opór, który nieustannie burzył równowagę w regionie. Połabie nie mogło stać się niezależne. I chociaż można powiedzieć tak, że jednak rzeczywiście wojsko piastowskie w tej konkretnej kampanii nie odgrywało raczej większej roli, to nie możemy zapominać o obecności Piasta pod tym Grodziskiem, a sama kampania zakończyła się tak naprawdę na niczym. Zwycięstwo było połowiczne, nie przyniosło trwałych rezultatów, a panowanie cesarskie w Brennie nie utrzymało się długo, a cały triumf okazał się bardziej płonym marzeniem niż rzeczywistą zmianą. Czy kiedykolwiek zdobyto Brennę? Jaką rolę odegrał nasz Mieszko pod tą warownią? Jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Zapraszam do komentowania pod filmem poniżej. I zachęcam również do subskrypcji, a dzisiaj dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam wszystkich.